Cześć! Dojeżdżam właśnie na początek naszego dzisiejszego szlaku z Maresina Wawerskiego do Sulejówka. Akurat mam miejsce parkingowe, więc zaparkuję. I bez zbędnych ceregieli zapraszam do oglądania. Widoczny za moimi plecami kościół pod wezwaniem świętego Feliksa z Cantalicjo, budowany od 1927 roku przez zakon sióstr Felicjanek, został oddany do użytku w 1935 roku. Portal świątyni wykonał słynny Ksawery Dunikowski, natomiast niesamowitej urody ołtarz wyszedł spod duta jego uczniów. Charakterystyczna ponad 80-metrowa wieża góruje nad okolicą, stanowiąc doskonały punkt obserwacyjny o widoczności kilku kilometrów. Nie ma więc się co dziwić, że podczas kampanii wrześniowej wieża została wykorzystana przez nacierający Wehrmacht do obserwacji walczącego miasta. Widok musiał być wyjątkowo dobry, gdyż 22 września na wieżę wdrapał się pewien austriacki akwarelista z charakterystycznym wąsikiem, który naczytawszy się Niczego i Chamberlaina postanowił podpalić Europę, zaczynając przy tym od Polski. Co ciekawe, po tej mało zaszczytnej wizycie Hitlera miejsce to zaczęli odwiedzać masowo żołnierze niemieccy. No wiecie, nasz Führer tu był. And the Oscar goes to... Prawda? Którzy w krótkim czasie wykupili wszystkie pocztówki cegiełki na wykończenie świątyni, których przez wiele przedwojennych lat siostrom zakonnym nie udało się sprzedać. Przynajmniej taki plus. Pięć lat później, gdy losy wojny odwróciły się o 180 stopni, a do tych terenów zaczęli zbliżać się Sowieci, Niemcy, zdając sobie sprawę z taktycznego znaczenia tej wieży, postanowili wysadzić ją w powietrze. Gdy wszystko było gotowe, cała wieża była zaminowana, siostrom zakonnym udało się przekonać Niemców o to, żeby przełożyli termin Gdy wszystko było gotowe, wieża była zaminowana, siostrom zakonnym udało się przekonać Niemców, żeby przełożyli termin wyburzenia o 1 dzień. No i tak się złożyło, że nad ranem następnego dnia, 10 września, po zaciętych i długotrwałych walkach na przedpolach Warszawy, wojska radzieckie i polskie przystępują do ataku na niemiecką linię obronną. teren Wawra i okolic, w tym to miejsce, zajęły wojska sowieckie i Ludowe Wojsko Polskie. Przypadek? Nie sądzę. Wieża i kościół ocalały, ale Niemcy, jak już się trochę ogarnęli, to zaczęli odstrzeliwać ten teren z tak zwanej grubej berty, ciężkiego moździerza miotającego prawie tonowe pociski. I sytuacja była tutaj na tyle groźna, że postanowiono w kontrolowany sposób wyburzyć górną część wieży. No i po tym wyburzeniu, którego dokonali polscy saperzy, ostrzał artyleryjski okolicy ustał. Tak więc wieża, którą widzimy dzisiaj, a której odbudowa zakończyła się ostatecznie dopiero w 2008 roku, wygląda trochę inaczej niż jej przedwojenna poprzedniczka. Natomiast z gruzu ze starej wieży została zbudowana ta oto kapliczka Matki Boskiej z Lourdes, a wprawne oko dostrzeże, że nie tylko gruz został wykorzystany, ale również wmurowane w tą kaplicę są części pocisków artyleryjskich artylerii niemieckiej. Podczas wycieczki szlakiem wawerskim pokazywałem Wam miejsce, w którym Niemcy dokonali masakry w Wawrze. Natomiast teraz znajdujemy się na cmentarzu, w którym ostatecznie spoczęły ofiary tamtej zbrodni, razem z innymi ofiarami II wojny światowej. Jednak mnie na tym cmentarzu najbardziej porusza ten pomnik matki i syna. Matka zginęła w 1944 roku, kiedy bomba spadła na jej dom. Natomiast jej 16-letni syn zginął od eksplozji niewybuchu w roku 1945.
Słuchajcie, a skąd taki płot tutaj w lesie? Ano stąd, że to jest granica ścisłego rezerwatu przyrody imienia króla Jana Sobieskiego. Ten rezerwat powstał już w latach 30. XX wieku. Wcześniej był większy, teraz jest trochę mniejszy, około 100 hektarów, ale cały jest ogrodzony w ten sposób, a od ulicy jest normalnie metalowa siatka. Ciekawostką jest to, że ten fragment szlaku, którym teraz idziemy, oryginalnie był częścią szlaku Lasów Wawerskich, który zwiedzaliśmy na początku stycznia. Dopiero gdzieś koło 2010 roku ten stary szlak został podzielony i ta część, którą teraz idziemy, została skierowana do Sulejówki. Powoli zbliżamy się do miejsca, w którym znajdował się punkt dowodzenia pierwszymi jawnymi ćwiczeniami Polskiej Organizacji Wojskowej. Pod koniec kwietnia 1917 roku urzędujący tutaj wtedy Niemcy szukali sojuszników w wojnie z Rosją i stwierdzili, no czemu by się nie odezwać do Polaków. Zabawne pomysły mają ludzie. Ponieważ Polska Organizacja Wojskowa do tamtej pory była tajna, Niemcy spodziewali się zobaczyć kilka osób niezbyt dobrze wyćwiczonych i tak dalej. Po prostu mięso armatnie. A zobaczyli prawdziwe wojsko, dobrze wyszkolone i przygotowane do bitwy. Mimo że na kamieniu, który został ustawiony w miejscu, gdzie był punkt dowodzenia, jest napisane, że to Józef Piłsudski ćwiczył wojsko i uczył Polaków bić się o wolność, to ćwiczeniami dowodził major Stefan Pomarański, natomiast Józef Piłsudski był jednym z obserwatorów tych ćwiczeń. I tutaj mógłby ktoś krzyknąć, hej no Kangur, coś ci się chyba pokiełbasiło ze starości z tymi ćwiczeniami. No bo jak ćwiczenia w środku lasu? Gdzie byśmy nie popatrzyli, dookoła las. No i co? Las jest teraz. A wtedy, czyli w 1917 roku, tutaj były pustki, piachy i bardzo świetnie się składało, że tam jest wydma, z której idealnie było widać całe pole ćwiczeń. No i tutaj ktoś inny mógłby się odezwać. No dobra, Kangur, nie było lasu? Jest las. To co, sam se wyrósł tak o? No wyrósł sobie sam, tylko ktoś miał na to pomysł. Biuro Odbudowy Stolicy po wojnie postanowiło stworzyć drugie zielone płuco Warszawy. Pierwszym po lewym brzegu Wisły naturalnie była Puszcza Kampinoska. Natomiast po prawej stronie brakowało takiego miejsca. W związku z tym postanowiono zalesić olbrzymie połacie terenu, aż od Maresina Wawerskiego, gdzie w tej chwili się znajdujemy, Kędza Otwock. To jest to, co dzisiaj znamy pod nazwą Mazowiecki Park Krajobrazowy. Jak będziecie kiedyś na szlaku i zobaczycie taki wykrzyknik, którego tutaj prawie nie widać, to uważajcie, żeby tego szlaku nie zgubić, tak jak ja przed chwilą, bo trzeba będzie się wracać, nadawiać drogę i tak dalej. Swoją drogą mogliby to poprawić, bo jeszcze wyjdzie, że ja się nie znam. Teren wojskowy, wstęp wzbroniony. A szlak dokładnie prowadzi nas właśnie za tą siatkę.
I co, mamy się obawiać, że dostaniemy kulkę w łeb od jakiegoś strażnika? No nie, na całe szczęście. Kolejna sytuacja, że kiedyś coś było, a teraz nie ma. Zobaczcie, stary drut kolczasty, zardzewiały już, więc od jakiegoś czasu ta jednostka nie stacjonuje w tym miejscu. A teren został otwarty i tylko dlatego ten szlak mógł zostać poprowadzony właśnie przez teren byłej jednostki. A jaka to była jednostka, to zaraz Wam pokażę. No widzicie za mną coś, co przypomina tor do jazdy konnej, przeszkoda. No tak, tą jednostką, która stacjonowała tutaj, był szwadron kawalerii Wojska Polskiego. W tej chwili siedziba jednostki została przeniesiona na ulicę Kozielską w Warszawie. Natomiast ten teren jest nadal wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, gdyż działa tutaj Stowarzyszenie Kawalerii Rzeczypospolitej Polskiej, które to stowarzyszenie kultywuje stare polskie tradycje kawaleryjskie. Tuż koło szlaku na Niewielkiej Wydmie możemy zobaczyć pozostałości po niemieckim bunkrze Regelbau 514, który był częścią linii obronnej zbudowanej przez Niemców w 1916 roku, a rozbudowanej podczas II wojny światowej. O samym systemie bunkrów opowiem Wam w innym filmie, gdzie zabiorę Was do świetnie odrestaurowanych bunkrów w Dąbrowieckiej Górze. Tak jak należało domniemywać, muzeum w dobie pandemii jest zamknięte. Co prawda miałem nadzieję, że uda się podejść do dworku Milusin i do Drewniaka, żeby pokazać Wam, gdzie mieszkał marszałek Piłsudski. Niestety te dwa domy są na terenie muzeum i nie da się podejść na tyle blisko, żeby zrobić dobre zdjęcia i trochę poopowiadać. Tam możecie zobaczyć za moimi plecami, może się przebijają oba budynki, to niestety bliżej podejść się nie da. Trzeba będzie przyjść następnym razem. No, tą kropkę ledwo co tutaj widać, ale udało się ją namierzyć. Czyli kolejny szlak zaliczony. Mi pozostał tylko powrót do zaparkowanego auta. Z Wami się już pożegnam. Dzięki za kolejny szlak, za kolejny film. Do zobaczenia na następnym. Trzymajcie się.